Dzień dobry się z Państwem. Dziś zapraszamy Was do świata modeli zdalnie sterowanych. Pokażemy model bolidu F1 w skali 1:7, który nie tylko jest potworem na torze, ale również cudem w dziedzinie druku 3D. To nie jest zwykły zdalnie sterowany samochód, to zaawansowana inżynieria. Zanim jednak zabiorę Was do tego wspaniałego świata, pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i dzwoneczkach. Zaczynajmy! Co to jest FV01? FV01 został zaprojektowany przez pasjonatów z bydgoskiej grupy Velocity Projects i jest prawdziwym przełomem w świecie zdalnie sterowanych samochodów. Co czyni go tak wyjątkowym? Jest w pełni wydrukowany w 3D. Tak, każda główna część tego bolidu F1, od szczegółowego nadwozia po zaawansowane zawieszenie i opony, może być wydrukowana na drukarce 3D w domu. Model posiada kilka niedrukowanych części, wyłącznie tam, gdzie to było absolutnie niezbędne. Samochód ma imponujące 73 cm długości i przepięknie odwzorowaną, bez kompromisów sylwetkę. Ale to nie tylko wygląd. Ten model RC posiada w pełni niezależne zawieszenie pushrod z amortyzatorami olejowymi oraz działającym dyferencjałem, tak jak prawdziwy bolid F1. Osiąga zawrotną jak na model RC prędkość ponad 80 km/h. Budowa FV01 to musi być cudowne doświadczenie. Velocity Projects dostarcza szczegółowe pliki STL, które można wydrukować na większości popularnych drukarek 3D, takich jak Prusa MK4 czy Bambu Lab X1. Całkowity czas wydruku to około 9 dni ciągłego drukowania. Montaż jest prosty dzięki przewodnikowi krok po kroku. Modułowa konstrukcja oznacza, że części można łatwo wymieniać w razie potrzeby. Najbardziej imponującą cechą jest działająca aerodynamika. Przy dużych prędkościach przednie i tylne skrzydła generują prawdziwy docisk, utrzymując samochód przy nawierzchni, identycznie jak to ma miejsce w pierwowzorze. Testowanie. Jak radzi sobie na torze? Pozwólcie, że powiem, ten samochód jest szybki. Zmierzono go na 80 km/h, ale z odpowiednimi ustawieniami mógłby osiągnąć jeszcze więcej. Dzięki precyzyjnej aerodynamice oraz ukierunkowaniu strug powietrza pozostaje stabilny nawet przy tak dużych prędkościach. Zachowanie samochodu jest niezwykle płynne, dzięki niezależnemu zawieszeniu i dyferencjałowi. Dobrze trzyma się drogi jak prawdziwy bolid F1, można dostosować ustawienia zawieszenia w zależności od warunków na torze. Dane techniczne. Porozmawiajmy o danych technicznych. FV01 waży około 3 kg, a napędza go potężny silnik elektryczny oraz akumulator litowo-polimerowy. Co jest niesamowite, to jak dostępny jest ten projekt. Wystarczy mieć drukarkę 3D o wymiarach stołu 210 na 210 mm i można zaczynać. Projekt jest dostępny na Cults 3D, YouImagine i Printables i jest płatny. Panowie z Velocity Projects zbierają w ten sposób środki na kolejne projekty i sprzęt potrzebny do tworzenia tak zaawansowanych projektów. Trzeba przyznać, że w tym projekcie widać 2 lata pracy włożone w projektowanie, testy i dopracowywanie projektu. Części są drukowane z PLA i PETG, niektóre elementy jak opony wymagają TPU. Projekt został zoptymalizowany pod kątem łatwego drukowania i montażu, co czyni go idealnym zarówno dla entuzjastów druku 3D, jak i fanów samochodów zdalnie sterowanych. FV01 od Velocity Projects to coś więcej niż tylko samochód RC. To projekt dla każdego, kto kocha wyścigi, inżynierię i druk 3D. To prawdziwy dowód na to, jak daleko poszła technologia dostępna dla hobbystów, łącząc wydajność przy wysokich prędkościach z kreatywnością druku 3D. Jeśli jesteś gotowy, aby zbudować najwspanialszy samochód F1 RC i poczuć emocje związane z wyścigami na wysokich prędkościach, sprawdź FV01. Linki do projektu znajdziesz w opisie poniżej. Jeszcze raz proszę, pamiętaj o lajkach, subskrypcjach naszego kanału i dzwonku, by otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach. Przed końcem chcielibyśmy tradycyjnie podziękować naszym patronom, bo to właśnie dzięki nim możemy tworzyć takie materiały jak ten. Jeżeli chcielibyście pomóc w rozwoju kanału, kliknijcie w link w opisie i wspomóżcie nas symboliczną piątką.
Uderzcie w przycisk. Lubię to. Od Waszego zainteresowania i zaangażowania zależy, czy będziemy częściej pokazywać druk 3D w modelarstwie zdalnie sterowanym. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.